Witam Was w tej chwili. W dzisiejszym odcinku jestem w Portugalii i uznałem, że to miejsce jest idealne do rozpoczęcia tego materiału. Jest w tej chwili około 27 stopni. Słońce na szczęście jest, więc to jest akurat dobra wiadomość. Będę się starać Wam powiedzieć jak najwięcej o tym miejscu i pokazać najciekawsze miejsca w tym mieście. Jestem w tej chwili w Portugalii, miasto i facet próbuje tu się przedostać, ale wreszcie nie przedostanę, bo nie ma miejsca. Po chwili wybraliśmy się do dworu w Beretto, gdzie miałem okazję zobaczyć zabytkowe łaźnie islamskie. Przewodnik wspomniał o lokalnym targu, który znajduje się niedaleko stąd, więc postanowiłem się tam wybrać. Spójrzcie, wchodzimy na bazar, jest coś zostawione. To jest taki typowy bazar z rybami, z owocami morza. Takie dzwoneczki. O, miody. Zerknijcie na te materiałowe osłony. W wielu miejscach Portugalczycy skutecznie osłaniają się przed palącym słońcem, ponieważ temperatury potrafią sięgać nawet 40 stopni. Wyszedłem z tego targu, nic tam specjalnego nie było, więc wracam do tego autokaru, bo musimy być w punkt na czas i nie możemy się spóźnić. Jedziemy dalej do kolejnego miasta. Spójrzcie na to. Wszystko zrobione z piachu. Miałem przyjemność zwiedzić malownicze i całkiem spore miasta Albufeira w Portugalii. Choć na pierwszy rzut oka może nieco zniechęcać duża liczba sklepów z pamiątkami, to jednak zachwyca przepiękną plażą oraz punktem widokowym, z którego rozciąga się wspaniała panorama miasta. Tu oczywiście rządzą wszystkie bary i jakieś kluby. Dużo jest po prostu tutaj restauracji oraz pubów. No w sumie to samo, ale do których można po prostu wbić, obejrzeć meczyk. Tutaj jest to bardzo popularne ze względów na Cristiano Ronaldo, tak, tutaj rządzi. Zauważcie, schody ruchome na taras widokowy, a pod nim jest cała plaża. Z tego całego deptaka. Nie, źle. Fajnie. Chłopaki tam grają w piłkę. To jest tutaj bardzo powszechne i popularne. No, nieziemskie wielki. Coś pięknego. Ludzi tu jest naprawdę sporo. Kolejną fajną ciekawostką tutaj w Portugalii jest ich flaga. Flaga Portugalii ma dwa pionowe pasy. Zielony po lewej symbolizujący nadzieję i młodość oraz czerwony po prawej odnoszący się do krwi przelanej w walce o niepodległość. W centrum znajduje się herb Królestwa Portugalii. Na tarczy widnieje 5 niebieskich kul w kształcie krzyża, symbolizujących zwycięstwo nad Maurami, a w ich wnętrzu znajdują się małe białe punkty, nawiązujące do cudów świętego Wincentego. Czerwone krawędzie tarczy przypominają o krwi poległych rycerzy. Żółta obręcz na herbie to sfera armilarna, symbolizująca morską potęgę Portugalii i ich wielkie odkrycie. Była narzędziem nawigacyjnym żeglarzy i przypomina o roli kraju w eksploracji świata. Wszędzie puby z muzeum, z piłką nożną, to się ceni. I opowiem Wam o czystości tutaj w Portugalii. Jest tutaj bardzo czysto wszędzie.
No, sami zobaczcie, czekajcie, czy widzicie tutaj jakikolwiek brud? To jest wszędzie czysto. Jak będę nagrywać, to będziecie oglądać ten film, to rozejrzyjcie się za moją głową albo przede mnie, to jest naprawdę bardzo czysto. Jestem teraz w sklepie tym, gdzie wszędzie są produkty z korka prawdziwego. Zobaczcie, to jest wszystko korek, torebki. O! Dobra, nie kojarzę, bo jeszcze przewrócę. Pasek. Bardzo chciałem kupić, ale nie ma niestety koloru czarnego. Jest tylko brązowy i taki drzewny, że tak powiem. A na przykład są też podkładki na różne garnki. To wszystko jest z korku. Z korku, korka. No. W Portugalii popularne są ubrania i akcesoria z naturalnego korka, pozyskiwanego z kory dębu korkowego rosnącego na Półwyspie Iberyjskim. Ten lekki, wodoodporny i trwały materiał stosuje się do produkcji torebek, portfeli i butów, cenionych za wygląd i właściwości. Co ciekawe, zbiór korka nie szkodzi drzewom, ponieważ kora odnawia się co 9 lat. Gdyby tu był Ice of Speed, to on by tutaj żył normalnie. Jak koszulek by kupował mnóstwo. Dla fanów piłki nożnej, teraz jestem w sklepie oficjalnym Forza Portugal i spójrzcie na to. Piłka. Yeah. It's only about this. Yeah. No, cena zbija z nóg. No, jakaś chora cena. Jest drogo, naprawdę jedna piłka może kosztować nawet 400. Tak jak mogliście się przekonać właśnie przed chwilą. Ja sobie tak tutaj ścieżką i trafiam na sklep, patrzę. O, jakie koszulki świetne. Chciałem sobie magnes kupić jakieś, ale widzę, że same jakieś takie marne te magnesy tutaj. No tutaj jakieś takie. No nie ma sensu. Nic ciekawego. Niby dużo tego, a nie ma jakiegoś wyboru. A tutaj w ogóle doszedłem do plaży, ale od dołu. Wcześniej byłem tutaj w tym miejscu. Teraz jestem już niżej. Spójrzcie, jakie tu są knajpy na takich górkach. To jest piękne. I siatkóweczka. Szczerze bym sobie pograł. No fajnie. Przyjemnie, naprawdę jest tutaj przyjemnie, dlatego każdemu polecam gorąco te miejsce. Albufeira. Zauważcie, jak tutaj wszędzie jest czysto. To jest akurat sukces tego miejsca, że oni tu sprzątają. To jest naprawdę fajnie, przyjemnie. Szukam teraz jakiegoś jedzenia fajnego, bo tak to wszędzie jest bardziej burgery, jakieś tacosy, coś w stylu Ameryki. Bo tu dużo z Ameryki przyjeżdża osób. W Portugalii jest dosyć duży analfabetyzm, bo wychodzi nawet 5%. To jest naprawdę dużo. W Portugalii, tak jak w Hiszpanii i wielu innych krajach, się całuje w policzek lewy, prawy 2 razy. To jest taka norma u nich na przywitaniu. W Polsce zazwyczaj to się robi z bliskimi, a tutaj jest to bardzo popularne i dużo ludzi robi tak na przywitanie. No. Spójrzcie na tego gościa. Incognito. Spójrzcie, jaka przyjemna traska wzdłuż rzeki.
Spójrzcie, taki zamek z takim pięknym ogrodem. Zaraz wam pokażę. Tu jest jeszcze taki duży kościół. I muszę zejść teraz po takich stromych schodach. Ale serio, strome są. Rzeszołaka, tu jeszcze kamień. Przez co jest śliski. Dobiawali ci. Zamek w Tafirze to średniowieczna forteca zbudowana przez Maurów, z której zachowały się mury i wieże oferujące piękne widoki na miasto. Obecnie organizowane są tam wycieczki, a w środku zamku znajdują się piękne ogrody z różnorodną roślinnością. Dobra, słuchajcie, w tej chwili znajduję się w mieście Tafira. Mogliście przed chwilą zobaczyć bądź usłyszeć kawałek muzyki, która jest tutaj bardzo popularna i to jest to tradycyjna hiszpańska muzyka. O, przed chwilą gościu przychodził, ten w koszuli białej, który grał. Flamenco pochodzi z Hiszpanii, skupia się na intensywnym tańcu i rytmicznej muzyce, często z emocjonalnym śpiewem. Fado jest z Portugalii i ma wolniejsze tempo skoncentrowane na melancholijnym wokalu, wyrażającym tęsknotę. Flamenco jest energiczne i dynamiczne, podczas gdy fado jest bardziej stonowany i skupiony na emocjach. To mogliście właśnie usłyszeć na własne uszy. W tej chwili przechodzę przez most. Który, choć nazwany Starym Rzymskim Mostem, tak naprawdę pochodzi z XII wieku, z czasów Al-Andalus. To nie tylko symbol historii Tafiry, ale także miejsce, które przetrwało wieki, nawet powódź, po której został odrestaurowany. Co by nie mówić, jest tu naprawdę pięknie. Zrobiło się gorąco. Ja sobie usiądę i popodziwiam te oto widoki za mną i przede mną. O, a tu za mną, dokładnie w tym miejscu, jest ten most, na którym przed chwilą byłem. To jest moja ostatnia chwila pobytu w Portugalii. Zaraz będę już wracać swoim autokarem na miejsce do mojego hotelu i w ogóle chciałbym wam jeszcze opowiedzieć co do kwestii ścielenia łóżek tutaj, bo naprawdę to jest dosyć charakterystyczny bardzo sposób. Oni tutaj ścielą łóżka warstwowo jakoś dziwnie. Naprawdę osobiście w swoim hotelu, ale to nie tylko w Portugalii, bo w Hiszpanii też. Wracam do hotelu i żegnam Portugalię. Cześć! Generalnie łóżko jest tutaj ścielone w taki sposób, że uwaga, odścielę, żeby wam pokazać. Jest gruba, ale to naprawdę gruba poduszka i za nią druga podobnej warstwy. Swoją drogą bardzo niewygodna i boli po jakimś czasie. To jest zrobione tak. Tu jest jedna warstwa. Tu jest druga warstwa. Nawet nie jest jakoś zaczepione, żeby to nie schodziło, co nie? Tu jest trzecia warstwa, kocyk zwykły. No i tu jest ta... A nie, no tutaj już jest... No ogólnie są 3 warstwy. Dosyć specyficzny rodzaj ścielenia łóżka. Jeszcze w szczególności, że się zsuwa podczas spania.